Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Idziemy teraz przejść się na wodospady bezpośrednio od naszego kempingu, kierując się do miasteczka Glennet, które przejeżdżamy kierując się do miejscowości Istartechte. W opisie zostawię postkod parkingów, z których można wyruszyć na szlak 4 wodospadów. Właśnie przejeżdżamy przez pierwszy parking, z którego można rozpocząć szlak. Elvis zawsze wygląda na szczęśliwego, kiedy nas widzi. Dojechaliśmy do kolejnego parkingu, z którego zaczniemy naszą wycieczkę. Jest jeszcze jeden parking główny, który na weekendach szybko się zapełnia, do którego prowadzi droga tak zwana single track i parking jest trochę bliżej wodospadów, przy których również są toalety oraz sklepik, który akurat był zamknięty podczas naszej wyprawy. Z tego co się orientuję, wszystkie parkingi są płatne, a kosztują 5 funtów. Z głównego parkingu droga do wodospadów nie jest wymagająca i trzeba przejść około 1 milę. Trasa, jak widać momentami, może okazać się trochę błotnista i ogólnie nie polecam iść w butach sportowych, tylko w butach trekkingowych, bo już jak widzicie zejście do pierwszego z wodospadów jest strome. Polecam, tak jak my, rozpocząć szlak przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i najlepsze zostawić sobie na koniec. Szlak oceniam jako umatkowanie ciężki, z tego względu, że jest on dosyć długi, prawie 5 mil. Oraz miejscami jest skalisty oraz trzeba uważać pod nogi, gdzie stąpamy, bo łatwo zwichnąć sobie kostkę lub poślizgnąć się i zrobić sobie krzywdę. Po około 15 minutach jesteśmy już przy kolejnym wodospadzie. Jeżeli byśmy chcieli sobie zrobić krótką przerwę, to najlepsze miejsce jest właśnie kawałek za drugim wodospadem, albo trochę dalej przy trzecim wodospadzie, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca, by zrobić sobie nawet mały piknik. Cała ta trasa zajęła nam około 4,5 godziny z przerwami. Jeżeli jest ładna pogoda, polecam zabrać sobie stroje do pływania, można tam spędzić spokojnie cały dzień. Wchodzimy do największego z wodospadów, do którego jest stromo i prowadzi 170 schodów różnej wielkości. Najgorsze jest to, że wiesz, że po tych schodach będziesz musiał później wracać na ścieżkę i dodatkowo jeszcze 30 minut do parkingu, a na koniec jest jeszcze bonus. Wracamy inną drogą i robimy małą pętelkę i dojdziemy do punktu, w którym zaczynaliśmy.
Jak już skończycie szlak 4 wodospadów, to polecam przejście się z powrotem do głównego parkingu i by nie uciekać od razu, bo w połowie parkingu jest ścieżka, która prowadzi do jaskini Podrożow, do której z tego co zauważyliśmy mało osób schodzi w porównaniu do wodospadów, a zdecydowanie warto, bo 4-godzinnej wędrówce, zwłaszcza w upalne dni, można się tam schłodzić, odświeżyć i odpocząć. Dodatkowo może pochwalić się on największym wejściem ze wszystkich jaskiń Walii o szerokości ponad 17 metrów i wysokości prawie 5. W środku znajdują się labirynty różnych korytarzy o długości ponad 1 mili. Jest ona dosyć popularna wśród osób szukających wrażeń w takich jaskiniach. Jeżeli ktoś myśli o weekendzie w Recompense, to zachęcam. Jest tam sporo atrakcji, nie tylko dla aktywnych. A teraz wracamy do domu troszkę inną drogą niż zwykle, z myślą o dłuższej wycieczce do Kornwalii. Pamiętaj, by subskrybować. Dzięki, cześć. Nobody cares and everyone's on the run to clear